czajnikowy.pl. Razem z Rafałem, znawcą różnych naparów i różnych smaków, tak naprawdę chyba wszystko na świecie już pił, ale nie jestem pewien, czy pił właśnie kaskarę. Kaskara jest takim pomostem pomiędzy światem herbacianym, światem naparów, a światem właśnie kawy, dlatego właśnie ten temat dzisiaj podejmiemy. Czym jest kaskara i skąd się wzięło w ogóle słowo kaskara? Pochodzi z języka hiszpańskiego i znaczy tyle co łupina, miąższ, więc jest to miąższ z owocu kawowca. Jest to, co można nazwać odpadem tej produkcji, ponieważ najczęściej wykorzystuje się go jednak do użyźniania gleby, wykorzystuje się go jako kompost zwyczajnie na plantacjach. Nie trafia on do sprzedaży, natomiast z tych najlepszych drzewek, z tych najlepszych owoców wykorzystuje się go po to, aby można było zaparzyć wyśmienity napar, bardzo taki owocowy w smaku, przywodzący na myśl kompot, może nawet kompot bożonarodzeniowy. A więc zaparzmy sobie najpierw kaskarę, ponieważ ten proces trwa dość długo, a potem opowiemy sobie o właściwościach i o tym, ile ta kaskara w rzeczywistości ma kofeiny, bo jest to dość kontrowersyjny temat. Najpierw opowiedzmy może o tym, w jaki sposób przygotować sobie taką kaskarę. Ja lubię akurat taką bardziej intensywną, taką, która jest słodka w smaku, a więc dodaję jej troszeczkę więcej. Można powiedzieć, że 4 gramy na każde 100 gramów wody to jest odpowiednia wartość do tego, żeby po gdzieś około 8 minutach osiągnąć bardzo intensywny, słodki, kompotowy, dosłownie tak jak kompot z suszu, smak naparu. Smakiem zajmiemy się jeszcze później, dlatego, bo musi nam się to wszystko dobrze zaparzyć. Chciałbym, żebyśmy mogli spróbować i nie fantazjowali, ale w rzeczywistości powiedzieli, jak to powinno, jak to smakuje, jak ten napar, który przygotowaliśmy, smakuje. Powiedzmy sobie zatem o tym, co jest takim ciekawym, myślę, tematem, mianowicie ile kofeiny zawiera kaskara. W sieci możecie znaleźć bardzo dużo informacji na ten temat. Dużo się mówi o tym, że jest to bardziej nasycone kofeiną niż kawa. Dużo mówi się o tym, że pobudza to dużo bardziej intensywnie. Natomiast prawda jest taka, że kofeiny jest dużo mniej. Zresztą zastanówcie się też nad tym, gdyby same łuski były obfite w kofeinę, to nie potrzebowalibyśmy szukać sposobu na to, żeby wydobyć tej kofeiny więcej. Nie szukalibyśmy sposobu na wyciągnięcie z pestek tej kofeiny, skoro same owoce dawałyby nam taką możliwość. Zresztą kiedyś całe owoce właśnie się parzono, zanim doszli do tego, że można takie ziarenka wyprażyć i właśnie z nich tą kofeinę, tą życiodajną wręcz energię wysysać. Dlatego w tym przypadku kofeiny jest dużo mniej. Jeśli chodzi o takie konkrety, to w przypadku 1 litra mamy gdzieś około 120 mg kofeiny. W przypadku kawy przelewowej 1 litr będzie zawierał gdzieś od około 600 do 800 mg kofeiny, a więc dużo więcej. Więc niestety jest to często powielany mit, a więc to, że kaskara jest bardzo intensywna, w rzeczywistości owszem zawiera kofeinę, ale nie aż tak dużo jak kawa czarna. Same łupiny mają taki bardzo przyjemny zapach, który możemy porównać do rodzynek na przykład, czyli do tych takich suszonych owoców. Jest to po prostu suszony owoc, więc trudno tutaj wymagać od niego, żeby pachniał zupełnie inaczej. Myślę, że spróbujmy napar sam w sobie, żebyśmy mogli opowiedzieć troszeczkę o nim. Na pewno wyszedł bardzo słodki, delikatnie kwasowy. Jest długo pozostawiany na języku taki aromat właśnie rodzynkowy, co tu dużo gadać, myślę, że wyszedł bardzo fajnie. Jeszcze poproszę o opinię oczywiście Rafała, bo nie bez przyczyny właśnie siedzi tutaj obok zniecierpliwiony, także dajmy teraz szansę na to, żeby ekspert wypowiedział się w tej sprawie. Pachnie bardzo przyjemnie. Ja to w roli eksperta może nie do końca, bo pierwszy raz będę pił kaskarę, stąd opinia moja będzie bardzo świeża, ale no, zobaczmy. W kontekście owocowych naparów już nieco się napiłem tego. Bardzo dobre. Wyśmienite. Ja to naprawdę wciągnąłbym w ofertę raczej owocowo-naparowo-herbacianą bardziej niż kawową, bo to nie ma nic wspólnego z kawą. To ma taki bardzo subtelny zapach gdzieś kawy, ale nie, prawie nie. To bardziej pachnie
No rodzynki, trochę już mnie zasugerowałeś, ale ja czuję jabłko, suszone jabłko, nie takie świeże jabłko jak się gryzie, tylko takie, wiecie, jak jest w plastrach, takie wysuszone jabłuszko. Ono jest takie słodkie i nie jest takie twarde jak na kompot bożonarodzeniowy, tylko takie, wiecie, mięciutkie, jak taka karimata trochę, wiesz, jabłka karimaty. No, coś takiego z rodzyneczkami. Bardzo jestem zadowolony, a muszę Wam powiedzieć, że nie lubię takiego tradycyjnego kompotu bożonarodzeniowego, bo on ma nutę wędzonki. Miałem wrażenie, że te łupiny są nieco przypalane i że też coś tutaj będzie takiego dymnego. Tymczasem nie. Jest to słodkie, przyjemne, jabłkowe, no rodzyneczka rzeczywiście, trochę może jakiś daktyl, taka słodycz z daktyla. Bardzo dobre. Ja jestem zachwycony. Serio, to jest wow. Ekstra. Piłbym regularnie. Polecam Wam serdecznie. Czy mieliście kiedyś z tym do czynienia? Bo ja wcześniej nie, a moje życie było uboższe. Piszcie do nas. Jesteśmy ciekawi, czy znacie kaskarę, czy pijacie kaskarę i co o niej myślicie. To tyle dzisiaj i do zobaczenia na czajnikowy.pl.